Ja tylko chciałam tak uściślić, czy dobrze zrozumiałam, Troszeczkę głośniej może? tego jak prowadziła się medytację, że miał być to stan, w którym nie dążymy do niczego, tylko po prostu jesteśmy w roli obserwatora i patrzymy, co tam się dzieje na różnych płaszczyznach w głowie. I tak mi przyszło takie zapytanie, to czym to się różni od normalnego stanu, kiedy żyjemy w ciszy. I przychodzi mi do głowy tylko tym, że w czasie takiej medytacji po prostu koncentrujemy się na pozycji świadka. I nic poza tym, bo ten umysł sobie nadaje. W medytacji oczywiście mniej. Jesteśmy skupieni na tym, żeby go obserwować. On czasami zapada w ciszę, czasami nie. W życiu, no to w zależności od sytuacji on tam mocno potrafi. Ale zobacz, sama dzielisz w tej chwili, swoje doświadczenie na życie i na medytację. Czyli idziesz sama ze sobą na kompromis. Stawiasz sobie kompromis od razu. Dzielisz swoje doświadczenie na doświadczenie medytacji, którą mieliśmy dzisiaj z rana. Ale zauważyłaś jedną rzecz intuicyjnie bardzo dobrze, że w zasadzie coś tutaj się niczym nie różni jedno od drugiego. Natomiast kolejna twoja myśl już idzie za tym, że tu jest życie, a tu jest medytacja. Ale zauważ, że w istocie, jeśli przyjrzymy się temu głębiej, to zobaczymy, że nie ma żadnego podziału na medytację i na życie. To jest jedynie kompromis, na który idziemy w naszej głowie. Że gdzieś medytacja się kończy i nie chce nam się być już więcej w pozycji świadka, albo impulsy funkcjonowania w świecie, impulsy umysłu są tak silne, są tak mocne, że natychmiast zaczynamy funkcjonować z perspektywy naszych przekonań, z perspektywy tego, co mamy do zrobienia. Natomiast czy to oznacza, że medytacja się skończyła? Ona się nie skończyła. Tylko i wyłącznie gdzieś w tym doświadczeniu poszliśmy na kompromis z umysłem. To znaczy wypadliśmy z roli świadka, tak? Świadek tam jest, No ale coś w nas jakby poszło za umysłem mocniej. że tylko ta jest różnica w zasadzie, tak obserwując jeden stan i drugi, bo poza tym właśnie to jest jedno i to samo. Tylko Pod spodem jest medytacja cały czas. My jakby, kiedy przyszliśmy na świat jako dzieci, kiedy to ciało się urodziło, przestrzeń już była dla urodzenia się ciała. Kiedy to ciało było maleńkim dzieckiem, przestrzeń do jego wzrastania już była. Kiedy rośliśmy, zmieniało się nasze ciało, zmieniały się nasze myśli, zmieniało się nasze doświadczenie. Świadomość i przestrzeń, w której to się działo, była i jest cały czas taka sama. I naszym celem tutaj na tym odosobnieniu jest rozpoznać klarownie wewnątrz siebie, że w istocie właśnie tym jestem. W istocie jestem świadkiem życia tego ciała, między innymi, ale nie tylko i wyłącznie tego ciała. Jesteśmy tutaj po to, żeby rozpoznać, że w istocie my jesteśmy medytacją. To nie jest tak, że my medytujemy i nie medytujemy. Medytacja to jesteś ty. Medytacja to jest świadomość. Świadkowanie, bycie. Tyle, że na początku, jak się o tym dowiadujemy, to się wydaje taki dziwny koncept, tak? To się wydaje jakaś mistyczna albo jakaś intelektualna łamigłówka. Przy tym, jeśli zbadamy nasze doświadczenie, naprawdę, zobaczymy, że w istocie tak jest i tak zawsze było. Medytacja, czyli ten stan naturalny, obecność dla dziania się jest cały czas. Problem jest tylko taki, że nasz umysł ma pomysł na to, co powinno się dziać w świadomości i co powinno się nie dziać. Jakie stany powinny mieć miejsce i jakie stany nie powinny mieć miejsce. Dopóki jest w nas rozróżnianie na to, czego chcę i czego nie chcę, dopóty mamy poczucie oddzielenia. Natomiast kiedy przestaniemy podążać za tym,
czego ten umysł chce i przestaniemy uciekać od tego, czego on nie chce, to odkryjemy, że pod spodem jest ta bezpragnieniowość cały czas. Ja mówię czasem o tym wolność, mówię o tym czasem świadek, mówię o tym czasem jako o wolności czy niezaangażowaniu, niezależności wewnętrznej, która w tym momencie jest tutaj, w każdym z was. Dosłownie, ona jest w identyczny sposób tutaj, co w każdym z was. I na początku to się wydaje dla nas takie, a może to jest, a może tego nie ma, trochę to jest, trochę tego nie ma, trochę to czuję, ale nie do końca. Natomiast jeśli będziemy badać ten temat systematycznie, to w zasadzie odkrycie każdego człowieka, który temu tematowi przyglądał się, jest identyczne. To, co doświadcza życia, nie jest osobowe. Osobowe przejawy są doświadczeniem świadomości. I kiedy ten ciężar położymy na tym, co jest nieosobowe, czyli po prostu na świadkowaniu, na byciu świadkiem tego życia, to okaże się, że właśnie ta medytacja pod spodem jest cały czas. I ona nie ma początku, nie ma końca. I to troszeczkę jest taka świadomość sama ze sobą tutaj gra. Na ile chcecie się jeszcze grać w tą grę? Kiedy jest medytacja, kiedy jej nie ma. Kiedy jest satsang, kiedy go nie ma. W istocie nie ma żadnej różnicy, ponieważ stan naturalny, którym jesteśmy, jest pod spodem cały czas taki sam. Pytanie, co nas w takim potocznym języku mówiąc bardziej kręci? Czy kręcą nas bardziej doświadczenia? Co chcemy, co mamy mieć dalej jeszcze? Albo czego się boimy? Czy też mamy odwagę na takich odosobnieniach jak to, zostawić to na chwilę, na moment, zostawić to z boku i spróbować zbadać, co w nas doświadcza tej chwili. To może nie tyle jest, co nas kręci, przynajmniej nie zawsze, ale co nas wkręca. Co nas wkręca, tak. Wszystkich nas wkręcają różne rzeczy. Każdy ma swoje predyspozycje tutaj i swoje uwarunkowania. Natomiast droga do odkręcenia się jest taka sama. Satsang jest drogą bezpośrednią. Są drogi pośrednie i są drogi bezpośrednie. Satsang nie proponuje kroków do tego, by się obudzić. Tak samo w buddyzmie zen nie proponuje się kroków do tego, co mam zrobić, by się obudzić. Tutaj zatrzymujemy się w tym momencie i mówimy, poczekaj chwileczkę. Nic nie musisz robić. Nie musisz poprawiać swojego ciała. Nie musisz poprawiać swojej osobowości. Nie musisz zmieniać swojego doświadczenia. Nie musisz zmieniać swojego stanu. Twój stan nie musi być przyjemny. Może być nieprzyjemny. Jakikolwiek jest, świadomość ma do niego taki sam stosunek. Wystarczy tylko przekierowywać tą uwagę przekierowywać tą uwagę nie na to, co się dzieje, lecz co doświadcza. I to nie jest tak, że my tutaj coś zapamiętamy, że będziemy coś wiedzieć. Ulga przychodzi natychmiast, kiedy uwaga przenosi się z doświadczenia na po prostu samą obecność. Tej obecności nie będziemy widzieć, ponieważ nią już jesteśmy. Natomiast kiedy nie trzymamy, nie fiksujemy się na tym, czego doświadczamy, nie fiksujemy się na naszej myśli, nie fiksujemy się na naszej emocji, nie fiksujemy się na naszym doświadczeniu, to niefiksowanie się jest naszym stanem naturalnym i jest tą natychmiastową ulgą, która pod spodem jest cały czas. Stąd na satsangu mówi się, że to jest transcendencja umysłu. Innymi słowy, przekroczenie umysłu. Ale czy w taki sposób, że w ogóle umysł ma nie występować? Nie.
On może być, natomiast coś w nas nie traktuje narracji myślowej jako pierwszoplanową.